Kiedy ja potem, czytając materiały do sprawy, czytałem Komitet Strajkowy w Gliwicach, w Opolu, w Siedlcach, no zupełnie mnie oszołomiło, no bo Kraków, Wrocław, no jeszcze można, chociaż też nie spodziewaliśmy się, że to przybierze takie olbrzymie rozmiary. I ten ruch niewątpliwie po prostu zastopował pochód Moczara, co wyklucza pomysł, że on go prowokował. Zastopował ruch Moczara, ponieważ przecież on i jego ludzie tak długo z wysiłkiem stroili się w te wszystkie kontusze szlacheckie, czapki łańskie, pałatki partyzanckie. I to nagle okazało się, że pod tym wszystkim jest mundur carskiego stupajki, bo zdjęli dziady z desek Teatru Narodowego i wystawili na scenie całego narodowej. I w całym kraju, wszędzie wielka, olbrzymia inscenizacja dziadów. I gdyby te procesy zrobili w tym samym rzucie, to byśmy dostali po te swoje 15 lat, jak nam prorokowali. Ale byłyby to procesy w dalszym ciągu tych dziadów i oni dlatego wstrzymali i potem dali jak najmniejsze wyroki, czyli najwyższy był 3,5. A więc po pierwsze ten ruch zablokował pochód Moczara, skompromitował go w oczach społeczeństwa. Bez względu na to, czy to o tych Żydach trafiło, czy nie trafiło. Bo dla społeczeństwa polskiego, myślę, że w ogóle dla każdego społeczeństwa nie może być bohaterem narodowym stupajka. Policjant, który tłucze policjantów, studentów, a jeszcze w naszym przypadku carski policjant. Bo to te dziady się wprost miały ten układ odniesienia, ruski policjant. I tym samym w rezultacie skompromitowana została w społeczeństwie polskim cała ta ideologia łącznie z antysemityzmem. Dziś jak się mówi o antysemityzmie, to natychmiast następuje odwołanie do marca, do wydarzeń marcowych, które już weszły w ten panteon narodowy, w ten ciąg wielkich miesięcy, które wyznaczają historię Polski Ludowej. I to był moim zdaniem ten największy sukces marca. Następny sukces marca zobaczyłem w taki przewrotny sposób, jakiś taki był wieczór młodej poezji, parę lat potem. Tam Bierezin występował, tam występował Krynicki, Rysiek i inni. Chyba Staszka Barańczaka nie było, nie jestem pewny. Ale ten rząd, ta generacja poetów, no i w pierwszym rzędzie siedział Załuski i koledzy partyjni i oni widzieli, jak im w oczach zmartwychwstaje marzec, którym zdawało się, że oni go stłamsili, rozbili, wysłali do wojska, spałowali. A tu nagle wiersz po wierszu odwoływał się do marca. I po prostu całemu temu pokoleniu dano w prezencie przeżycie pokoleniowe, które potem, ponieważ to jednak inteligencja narodowa, odżyło w twórczości z niesłychaną siłą, nic z taką. Ta legenda marca rośnie w miarę, jak on się oddala. To bardzo ważne, bo to będzie owocować w kulturze narodowej jeszcze bardzo długo. Bo to taki daje tej kulturze narodowej taki znak antytotalitarny. Dało przed Solidarnością. No, oczywiście w świadomości społecznej to, że izolacja od robotników, inteligencja od robotników jest zgubna i potem po grudniu, i odwrotnie, że tak samo jak sama inteligencja musi przegrać, tak sami robotnicy też wprawdzie nie wprost przegrają, ale manewrem i na to samo wychodzi. I to jest to, co zaowocowało potem Solidarnością w świadomości społecznej. No i wreszcie, co nie najmniej ważne, to myślę, że to była zbiorowa edukacja walki. Olbrzymia ponieważ się to działo publicznie, wszyscy widzieli te proste sprawy, że się robi wiec, że wiec wybiera komitet, że komitet wysuwa rezolucję, że wiec rezolucję uchwala, że potem jest strajk okupacyjny, który żąda. Zostało to przecież wszystko później powtórzone w grudniu, a najdokładniej w styczniu 1971 roku w Stoczni Szczecińskiej. Myślę sobie, że to jest nauka marca, bo ruch uczy się od ruchu. Niesłychanie ważne to jest dla ruchu. Zasadnicze dla ruchu jest doświadczenia innego ruchu. To, że robotnicy w 70 roku wołali pisali studenci, przepraszamy was za marzec, to jest właśnie znak tej edukacji.